A dzisiaj również jednoczymy się w zupełnie innej sprawie. Oczywiście to, co się dzieje za naszą granicą, jest czymś, o czym cały czas mówimy. Wiemy, jak bardzo wszyscy Polacy pomagają, każdy na swój sposób, a dzisiaj w studiu gościmy takich dwóch, którzy znaleźli naprawdę niesamowite serce i sposób na to, by pomagać naszym przyjacielom z Ukrainy. Witamy serdecznie naszych gości. Mężczyźni z krwi i kości. Och, Cześć tak. chłopaki, dzień dobry. Andrzej Kubalak, witaj serdecznie, a także Maciej Wierzbicki. Dzień dobry. Członkowie grupy, która przewozi uchodźców z Ukrainy do Polski. Członków grupy, którzy w jaki sposób się znaleźli? Reprezentujemy grupę transgranicznych kierowców. Działamy całkowicie prywatnie. Inicjatorem akcji był biznesmen z Olsztyna, który już pierwszego dnia tak naprawdę poprzez jeden post na Facebooku spowodował to, że jest nas już w tym momencie ponad 200 osób. Wow, czyli słuchajcie, To są nie tylko kierowcy, to są też na przykład koordynatorzy, ale mamy też wiele innych pięknych historii. Może powiemy o Filipie jeszcze. Jasne, oczywiście. Chociaż krótko. Zaczęło się wszystko tuż przed wojną tak naprawdę i w momencie, kiedy jeździłem przez kilka tygodni po Ukrainie, poznałem chociażby Filipa, anestezjologa ze Szczecina, który po tygodniu jeżdżenia razem ze mną w konwoju stwierdził, że jego samochód jest za mały, więc 2 dni później na Ukrainę wjechał kupionym przez siebie autokarem. no proszę. 5 dni później Niesamowite. granicę przekroczył już jego 3. autokar. A jak to, słuchajcie, wygląda? Bo wiem, że teraz wszyscy są ciekawi, to jest niezwykle niebezpieczne, tego jesteśmy świadomi, ale powiedzmy, no, kiedy następny raz wyruszacie Jedziecie. na Ukrainę? To wszystko zależy od tego, jak sprawy się potoczą w Warszawie i jakie jest zapotrzebowanie. Jakie jest zapotrzebowanie? Co do niebezpieczeństwa, to nie jest tak, że ryzykujemy całkowicie i jedziemy w ciemno, bo mamy kontakty i z obroną terytorialną, i z wojskiem ukraińskim. Okej, czyli wiecie gdzie i kiedy jechać, ale Andrzej, zastanawiam się, a co na to rodzinę, co na to żona? Ty mówisz, kochanie, muszę jechać, po pierwsze muszę zatankować wóz do pełna, a po drugie jadę. To nie jest łatwy temat. My zaczynaliśmy wszyscy od tych samych rozmów w domach, bo mamy swoje obowiązki, dzieci, Pewnie. chociażby rodzinę czy dziewczynę. A też pracę oczywiście, więc poświęcamy swój prywatny czas. Natomiast zaczynaliśmy od prywatnych zbiórek, później zaczęliśmy współpracę z Fundacją Wesoła Góra. To jest fundacja zajmująca się edukacją, natomiast całkowicie bezkosztowo oddali nam swoje subkonto, więc już w tym momencie mamy taką współpracę sformalizowaną. Natomiast pomoc dla Ukrainy jest tak wielka, że tych zbiórek jest bardzo dużo, więc my też przepalamy bardzo dużo benzyny po prostu, czy diesla, czy czegokolwiek Oczywiście, innego. oczywiście. I nadal potrzebujemy wsparcia. Słuchajcie, widzimy bardzo dużo obrazów bardzo brutalnych, ale i tak ta świadomość o tym, co się dzieje za naszą granicą jest inna, bo my tylko oglądamy to po prostu, czy w telewizji, czy widzimy w mediach społecznościowych różne rzeczy. A teraz powiedzcie proszę, jak z waszego doświadczenia ten obraz wojny się zmienił przed tym, kiedy zaczęliście pomagać i po prostu jesteście tam na miejscu. Spotykacie ludzi, którzy przeszli, prawda, też Tak, straszne oczywiście. rzeczy. No przede wszystkim zachód Ukrainy różni się sytuacją od wschodem diametralnie, to nie musimy tego mówić. Nasi kierowcy docierają do Kijowa, do Charkowa, do Połtawy, do Zaporoża, do miast, które są na granicy frontu. Na początku wojny bardzo duża była potrzeba wywożenia stamtąd ludzi, nawet hurtem, że tak powiem brzydko, z zachodu Ukrainy. Teraz skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby wyciągać ludzi z piwnic, dostarczać im jedzenie, tym, którzy chcą zostać i działać bardzo blisko tak naprawdę linii frontu. Jak wygląda taka podróż, powiedz, bo przecież odbieracie ludzi bardzo często w traumie wojennej. Podróż najczęściej mija albo w ciszy, albo gdzieś z tyłu słychać jakieś pochlipywanie, tak? Nawet z powodu stresu zdarzały się nieprzyjemne sytuacje, gdzie trzeba było się zatrzymać i gdzieś tam to przewalczyć, że tak powiem, bo organizm po prostu naszych gości nie dawał sobie rady z tym. Wow. Też czytałam, że na przykład niektórzy są w piżamach dosłownie, wychodzą Tak. z tych schronów. Czy możecie To powiedzieć? jest Andrzej? jedna z historii chociażby naszego przyjaciela, który z nami jeździ, który pewnego dnia opowiadał wieczorem, bo zazwyczaj staramy się też jakoś to z siebie wyrzucić, w jakikolwiek sposób podzielić się ze sobą nawzajem wśród kierowców. Bartek, nasz przyjaciel z konwoju, faktycznie wiózł rodzinę z Charkowa, która po zbombardowaniu ich domu wyszła z tego domu tak jak stali, a było to w nocy, więc faktycznie byli w piżamach. Był to dziadek, mama i dziecko paruletnie. I w ten sposób dotarli do Lwowa. Natomiast
ten konwój akurat jechał z Lwowa, a osoby dostały ciepłą odzież, dostały prowiant na drogę, a już po takim wstępnym puszczeniu im komunikatu na zasadzie, że to jest bezkosztowo, czyli bezpłatnie, potem po informacji, gdzie jedziemy, jak robimy, podzielili się po prostu tym, co ich spotkało. Nasz autokar, który miał umówionych ludzi do zabrania z Mikołajowa, w momencie, kiedy dojechał, okazało się, że tak naprawdę musi przewieźć kilkanaście, kilkadziesiąt ciał zamiast żywych ludzi. I to są sytuacje, na które nie sposób się przygotować, a słuchaj, z punktu widzenia w ogóle ojca, to też sobie nie wyobrażam, co się w waszych głowach i sercach dzieje w tym momencie. Dozujemy te informacje naszym bliskim, naszym dzieciom. Natomiast to, co sami słyszymy, to jest po prostu terror. Ja Tego jeszcze nie da się jestem- inaczej po prostu nazwać. Nie jestem jeszcze ojcem, ale to, co odbiera mi całkowicie mowę i odwracam wzrok, to jest moment pożegnania się ojca z resztą rodziny. To nie da się na to patrzeć po prostu, nie da się na to patrzeć. Działamy już bardzo długo, chcielibyśmy działać jeszcze dłużej i tak naprawdę mamy i kierowców, i koordynatorów, i pojazdy, bardzo dużo już rzeczy zapewnionych. Niestety w momencie, kiedy już pokończyły nam się zbiórki prywatne też na pewno prosimy ludzi tutaj o wsparcie nas z tego powodu, że potrzebujemy tylko i wyłącznie paliwa, nic więcej. Mamy ludzi, mamy odwagę, chcemy dalej jeździć i docierać w te rejony, gdzie nie dojeżdża tir, tak? Z zapotrzebowaniem, tylko trzeba gorszymi drogami jechać. To, co trzeba podkreślić, bo też w tym pierwszym odruchu serca ta pomoc była oczywiście z naszej strony bardzo spontaniczna. To, co wy robicie, to jest akcja zorganizowana, to jest akcja przemyślana, prawda? Jedziecie na konkretne wezwanie, to nie jest nic na hura. Zdecydowanie nie. I mówiąc o całej logistyce, to jest najwyższy poziom profesjonalizmu. Tak jak Maciek wspominał, tutaj nasze kontakty po ukraińskiej stronie to jest zarówno wojsko, jak i policja, też administracja. Natomiast po naszej stronie dajemy na pewno organizację, którą powoli staramy się skalować. Więc to są zarówno aplikacje do automatycznego rejestrowania kierowców, bramki SMS, mamy stronę, grupa transgraniczna.pl chociażby. Współpracę z fundacją. Wiele pięknych rzeczy udało się już zorganizować. Natomiast w tym momencie, tak jak też już mówiliśmy, staramy się działać równolegle i organizować też punkty przerzutowe dla transportu humanitarnego. Jasne. Więc dzięki rozmowom z Ukraińcami mamy chociażby magazyny, zarówno Lwów, Winnica, już nawet Kijów, gdzie kierowcy nie muszą chociażby z tej linii frontu tak blisko, tak daleko jechać. Wystarczy, że odbiorą pomoc humanitarną z Kijowa i zawiozą ją Jasne. już bezpośrednio tam, gdzie tiry nie dojeżdżają. Patrzymy na was z podziwem, robimy to, co trzeba. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to tak jak rozmawialiśmy chwilę przed anteną, poza serduchem i odwagą musi mieć paszport i dowód rejestracyjny, a jeżeli ktoś nie może w ten sposób dołączyć, to jednym zdaniem, jak można was wspierać? Zapraszamy do wsparcia finansowego nas poprzez Fundację Wesoła Góra. Wszelkie wpłaty, które tam dotrą od naszych darczyńców, będą przekazane na paliwo, na wsparcie bieżące, szczególnie tych dużych pojazdów, które robią naprawdę super robotę. Dzięki Ewentualnie za to, chłopaki. czas ludzi dla koordynowania naszych działań. Do pomocy, ten czas. Słyszymy tych możliwości, żeby się włączyć w pomoc jest bardzo dużo, a za to, że właściwie wy teraz także tworzycie ten maraton, a nie sprint, o którym mówiliśmy w kontekście tego, jak ta pomoc będzie wyglądać, raz jeszcze dziękujemy. I za to, że ryzykujecie swoje życie, żeby pomagać. Naprawdę to jest coś niesamowitego, przepięknego, więc Robimy, jesteśmy co możemy. pod Jest wielkim kogo brać wrażeniem. przykład. Proszę Państwa, właśnie takich Dzięki, chłopaki. gości niesamowitych możemy gościć w naszym programie. To przepiękne, że mamy takie momenty, gdzie możemy poznać takich ludzi. Koniecznie zostańcie z nami, bo jeszcze wiele przed nami. Do zobaczenia za chwilę.